Witam ponownie, witam w moim ogrodzie, ale już niedługo w moim ogrodzie. Ale najpierw poznajecie tę dziewczynkę, najwspanialsza postać kobieca literatury światowej. Bije na głowę Annę Kareninę, w ogóle nie ma o czym mówić. Pippi Longstrump. Pippi Longstrump jest Szwedką i tam się właśnie wybieram. W tym roku nie ma zbyt wielkiego wyboru, jeżeli chodzi o kierunek długodystansowy, ale ten, który pozostał, czyli Szwecja ze swoimi otwartymi granicami, naprawdę bardzo mi odpowiada. Szwecja to w zasadzie mój ulubiony kraj, w którym chętnie spędziłabym kilka miesięcy, a może i nawet więcej, więc o każdej porze roku, w każdej sytuacji, więc właśnie ten długi dystans to będzie Szwecja. Planuję przejść Szwecję wzdłuż z punktu wysuniętego najdalej na południe, czyli Smygehuk, do punktu wysuniętego najdalej na północ, czyli Trerikröset, czyli punkt styczny, trójstyk granic Szwecji, Finlandii i Norwegii. Na tą wędrówkę wyruszam za chwil parę, więc wszystko już przygotowane. Wiem, że uwielbiacie filmiki sprzętowe, więc oczywiście tym razem też taki filmik będzie. Zaczniemy od razu. Pokażę wam, co tym razem mam ze sobą. Mam w zasadzie to samo co zawsze, ale nie zupełnie to co zawsze, ponieważ wiadomo, że warunki pogodowe skandynawskie są dosyć surowe no i muszę być przygotowana. Mam też już trochę dosyć tego marznięcia i moknięcia, więc mam trochę bardziej solidny zestaw przeciwdeszczowy. Do niego przejdziemy za chwilę. Wszystko razem waży bardzo dużo. Nie jestem zadowolona z tego, jak moja lista sprzętowa wygląda wagowo. Mam aż 6 kg 600 gramów. No to jest fatalnie, ale to nie chodzi tylko o ten zestaw przeciwdeszczowy. Utyła również elektronika, trochę ubrania i cała reszta jest bez zmiany. Jest drobne zmiany, a dużo gramów. Mam nadzieję, że jakoś to uciągnę. Jeżeli nie, to będę odsyłać. Big Three, czyli trzy rzeczy, które zazwyczaj są najcięższe. Plecak, ten sam plecak, którego używałam na Pacific Crest Trail, czyli On My Way Triple Crown. Wtedy jeszcze nie miał tej nazwy, obecnie ma nową nazwę na cześć mojej potrójnej korony, którą w nim zdobyłam. Sprawdził się na tyle dobrze, że nie wyobrażam sobie, żeby mógł się nie sprawdzić w Szwecji. Śpiwór, znacie ten śpiwór, noszę go już przez 2 lata, teraz będzie trzeci długi dystans tego śpiwora, czyli Zebra Robertsa, znacie ją bardzo dobrze. Namiot również znacie, ale z nieco bardziej zamierzchłych czasów, to MLD Solomid XL, ten, który miałam w Nowej Zelandii i na Appalachian Trail. Dlaczego ten namiot, a nie Zipax Solplex, który tak lubię? Dlatego, że wyciąga się z niego moskitierę. W Szwecji, zwłaszcza w południowej Szwecji, bo w północnej już nie, jest dużo wiat otwartych z jedną ścianą wolną, dokładnie takich jak w Appalachach. W Szwecji jest też cała masa komarów, więc ta moskitiera jest mi bardzo potrzebna. Zdecydowałam wziąć ten namiot. Docięłam do niego nową podłogę z folii Polycryo, podłogę większą, ponieważ namiot jest już dość mocno zużyty i podłoga troszkę mu cieknie. Ta folia powinna ratować sytuację. No, śledziki tak jak zawsze, no i mam też kawałek sznurka do podwieszania tejże moskitiery. I to tyle, jeżeli chodzi o Big Three. Niektórzy jeszcze Big Four doliczają materac, ten sam co zawsze, Thermarest Neo RX Lite. Kuchnię mam tutaj po prawej, kupiłam nowe butelki Polaris z Biedronki i zabieram swoją kochaną butelkę Nalgene, której ostatnio nie nosiłam, ale stęskniłam się za tym jednoczesnym robieniem herbaty i obiadu, to oszczędza czas, a butelkę można miło włożyć do śpiwora, kiedy jest zimno, więc Nalgene będzie ze mną. No, garnek, łyżka tytanowy jak zwykle. Kartusz z gazem zabieram z Polski, ponieważ płynę promem. Kartusz pusty waży 148 gramów. Zawsze są pytania o te kartusze. Base weights to jest waga tego, co niesie się zawsze, a nie tego, co się zużywa. Wagi gazu nie liczymy. Worek na jedzenie.
No i palnik, właśnie odesłałam do reklamacji swój nowy palnik Covea Superlight, który w ogóle się zepsuł, nie działał, więc pozostaje mi BRS, oby BRS działał. Zobaczymy, jak to z nim pójdzie, że nie będę musiała kupić coś na miejscu. Kosmetyczka w zasadzie taka sama jak zawsze, mogę się trochę przemieścić. Tu mam kosmetyczkę, chłopaki z On My Way uszyli mi takie torebki z kubenów w zastępstwie tych, które mi się już zużyły z Ipaka. Kosmetyczka różni się w tym roku tym, że mam troszkę więcej mydła, bo pewnie nie będzie tylu Trail Angeli, którzy zaoferują mydło. Wspomniana elektronika, no niestety waży dużo. Mam nowy telefon, który leży tutaj. Telefon Motorola Moto G7 Power z dużą pojemną baterią i nawet ładowarka i kabel do niego są ciężkie. Mam nadzieję, że jednak ten telefon pozwoli mi nawigować przez całą Szwecję. Mam zamiar właśnie nawigować telefonem, a nie mapami papierowymi, jak to zazwyczaj bywało, z pewnymi wyjątkami. Będę mieć drukowane mapy papierowe na części górskiej, a także na kilku odcinkach części południowej, ale to nie będzie dużo, to waży dokładnie 100 gramów, no i każdego dnia, kiedy będę tego używać, będę to potem wyrzucać, więc będzie coraz mniej. Jeżeli już jestem przy papierach, no to notatnik, długopis i portfel. A z kosmetyków mam też maseczkę, której muszę używać na promie. Kiki trekkingowe, te same co zawsze, leki Corklight, egzemplarz z Teararoa i z Appalachian Trail, ponieważ ten, który miałam na CDT i PCT, aktualnie ma urwane taśmy i nie mogę znaleźć miejsca, w którym mogłabym kupić te taśmy i je wymienić, więc biorę te starsze kiki. Stabilizatory na kolana jak zawsze. No i chyba czas przejść do ubrań. Aha, nie zupełnie. Elektronika, aparat mój nowy. Tutaj mam pokazany mój stary Sony RX100, ten najstarszy, ta jedynka, którą kupiłam w Stanach, kiedy rozbiłam starego Nikona. Ale to, czym filmuję, to jego nowa wersja, którą zabiorę do Szwecji, Sony RX107 z mikrofonem i ze statywem. To oczywiście waży, nowy aparat jest 60 gramów cięższy od starego. Niezbyt mi się to podoba, ale mam nadzieję, że będą wam się podobały zdjęcia i filmy. Tu jest jeszcze scyzorek i czołówka. Nie wiem, czy jest sens zabierać czołówkę na pierwszą część, nie za bardzo, ale z kolei na drugiej części, jak już się będzie robiła jesień, to i dni się skrócą i wtedy będzie mi potrzebna czołówka. Nie waży ona aż tak wiele, żebym musiała jakieś skomplikowane przesyłanie jej organizować. No to ubranie. Najważniejsze są buty, więc może buty jak zawsze. Ultra Long Peak 4.0, wersja męska, tym razem w kolorze szarym. Takie same jak na PCT, niczym się nie różnią, bardzo jestem z nich zadowolona. Na blogu znajdziecie ich recenzje. Do tych butów mam nowe stuktuty, gejterki Wandy Sarapaty, która właśnie przesłała mi nową wersję tych, które miałam na PCT. Te nowe są zrobione z mocniejszego materiału, więc powinny być bardziej wytrzymałe. Skarpetki tradycyjnie zupełnie tak samo, z palcami Injinji i smart woole na wierzch na te linery, no i jedna para skarpetek do spania, nigdy nie używana w ciągu dnia. Rękawiczki Power Stretch Kwarka i rękawiczki rowerowe, które noszę zawsze. Zestaw bielizny, dwie pary majtek, czapka z Techno Stretchu, też uszyta przez chłopaków z On My Way i daszek Dynafit jak zawsze. Mam nowy zestaw Power Stretchu, Kwark zafundował mi bluzę i getry z Polartec Power Stretch Pro. Zobaczymy, jak ta wersja Pro z nylonem będzie się sprawowała, czy będzie wytrzymalsza, czy będzie sztywniejsza, a może nie będzie żadnej różnicy między nim a zwykłym Power Stretchem. Bardzo jestem ciekawa, jak to się powiedzie.
ten zestaw kolorystyczny sama sobie opracowałam. Mam nadzieję, że pomarańcz z błękitem się będzie wszystkim podobał, tak bardzo jak mnie się podoba. Z ubrań wracam też do wiatrówki. W Nowej Zelandii ostatnio miałam na długim dystansie wiatrówkę, tam ją bardzo lubiłam, bo tam klimat był taki surowy. I taki też jest w górach skandynawskich. Jeżdżąc do Skandynawii, do Szwecji, Norwegii czy Finlandii zawsze zabierałam ze sobą wiatrówkę, bo te powiewy górskie są dosyć arktyczne, chłodne, więc ta wiatrówka pewnie tak naprawdę nie będzie w moim base weightie, tylko pewnie będzie cały czas na moim grzbiecie, tym się pocieszam. Patrząc na wagę mojego plecaka, zabieram w tym roku długie spodnie, a nie krótkie. Te Arc'teryxy, które już recenzowałam na blogu, zamiast krótkich spodenek, ponieważ będzie zimno na północy, a na południu pełno komarów i w sumie lepiej chyba wziąć jednak długie spodnie, niż cały czas psikać się tym ditem, który jest niezdrowy. Koszulka tym razem z krótkim rękawem. Icebreaker 100% merino. Nie jestem zbyt szczęśliwa z powodu koloru tej koszulki, ale to koszulka, którą kupiłam w Nowej Zelandii, kiedy Icebreaker ogłosił, że przestaje produkować ubrania z koszulki ze 100% merino, a ja zawsze lubiłam 100%, więc różowa, nie różowa, kupiłam. Teraz chciałabym się jej pozbyć. Najlepszy sposób na pozbycie się jakiegoś ubrania, którego nie lubicie, to przejście z nim długiego dystansu, to je na pewno wykończy. Wykończyły właśnie też moja kurtka przeciwdeszczowa z CDT, z PCT, którą bardzo lubiłam, ale nie była aż tak znowu wytrzymała i na PCT już wysiadła. Tamta Patagonia. Teraz wróciłam do Arc'teryxa, porządny Proshel 3L, to jest Alpha FL, miałam ją już w Irlandii, nie puściła ani kropli, więc póki co jestem bardzo zadowolona. Oczywiście ta kurtka nie będzie wieczna, żadna kurtka nie jest wieczna, trudno. Przy spodniach zostaje starych, miałam je ostatnio w Nowej Zelandii, to też jest Arc'teryx Alpha SL. Nie podoba mi się, że ważą aż ponad 300 gramów i że mają zamki, których nie potrzebuję, no ale mają, a nic lepszego w tej wytrzymałości nie udało mi się znaleźć. Mam łapawice Arc'teryxa, te, które zazwyczaj noszę na jakichś bardziej ambitnych wycieczkach w sensie pogodowym. Mam już trochę dość przeciekających sinylonów, to jest sprzęt nie na takie warunki. No i skarpety wodoodporne. Na początku pewnie nie będę ich wcale nosić, będą tylko martwą wagą w plecaku, ale jak wejdę już w góry skandynawskie, zrobi się pewnie bardzo zimno, no i pewnie będę chciała je nosić, więc zabieram. I kolejną rzeczą, która będzie mnie chronić przed zimnem, jest nowa kurtka puchowa. Stara po prostu się już zniszczyła, więc zamówiłam nową. To znowu jest Roberts, znowu są komory dystansowe. Tym razem nie ma kaptura, bo stwierdziłam, że jest mi zbędny. Jest ta kurtka troszkę dłuższa niż poprzednia. To jest bardziej inicjatywa Romana Verdona niż moja. Ma kieszenie, ogólnie rzecz biorąc jest taka bardziej solidna i ciepła. Jest zrobiona z Pertexu Quantum, a nie GL, ponieważ GL po prostu nie było w ofercie. No i myślę, że omówiłam już wszystko, co tu zgromadziłam. Tak jak mówiłam, jeżeli coś mi nie będzie pasować, to odeślę po prostu. Choć w tym roku nie będę mieć takiego klasycznego bounce boxu, nie będę mieć paczki, którą co chwila będę odbierać na poczcie i wysyłać, ponieważ jak wszędzie w Europie, w Szwecji poczty przechowują paczki tylko przez 2 tygodnie, to jest bardzo mało czasu, w tym jeszcze są 2 weekendy, więc 4 dni odpadają. Ledwo się ją wyśle, już należałyby ją odbierać, to bardzo dużo kosztowałoby zachodu i pieniędzy, więc z tego rezygnuję. Ale będę mieć sprzęt na zapas, będę mieć paczkę, ta paczka znajduje się tutaj. Właściwie to muszę użyć jakiegoś większego kartonu, bo to co tu mam to niezupełnie odpowiada gabarytom tego, co chcę wziąć. Ta paczka będzie przesłana tylko raz do kempingu w Jedede, to jest mniej więcej 1800 km od rozpoczęcia wędrówki. Przede wszystkim będą tam moje buty, bo nie ma takiej opcji, żeby
całą Szwecję przejść w jednej parze butów. To będzie jakieś 2800 km, pewnie trochę więcej, bo mierzyłam palcem po mapie, wyszło 2760. 1600 km to jest tyle, co zwykle robię w jednej parze butów, więc te 1800 jakoś naciągnę i to tak powinno dobrze wyjść. No, mam tu jakieś zwykłe rzeczy, które w połowie drogi wymieniam, czyli parę skarpetek, drugą koszulkę, ta już jest niebieska. Mam też mapę, ponieważ wybieram się do Parku Narodowego Sarek, chcę ten Sarek przejść, to tak może nie zupełnie chciałam być tam tylko z telefonem, który może zostać zalany, albo jakąś papierową mapą, która ma fatalną skalę, więc biorę ze swoich zapasów prawdziwą mapę Sarku. Mam też kilka właśnie plików z mapami na ten odcinek górski, tam Kungsleden i tak dalej. No i zabieram też trochę takich drobiazgów, które skoro wysyłam paczkę, to się przydadzą. Elektrolity, toniki energetyczne, które bardzo lubię, cytrynowe, no i troszkę liofilizatów, które ulżą mi trochę w dźwiganiu zapasów. I to wszystko, co ze sobą zabieram, więc minimalistyczny bounce box i cała masa sprzętu, który będę ze sobą nieść i testować. Niestety w trakcie wędrówki raczej nie będę montować filmów. Może uda mi się zrobić jakiś taki krótki, jakiś taki update, aktualizacja, co u mnie słychać, ale takie typowe filmiki z trasy, które zwykle robię, zmontuję dopiero po powrocie. Musicie uzbroić się w cierpliwość i poczekać na te filmiki, a tymczasem zachęcam do śledzenia relacji na blogu, ponieważ biblioteki w Szwecji są otwarte, to myślę, że będę regularnie je nawiedzać i pisać takie relacje, jakie zazwyczaj piszę. No i to chyba wszystko. Teraz pozostaje mi tylko spakować to wszystko, wsiąść do pociągu, pojechać do Świnoujścia, ze Świnoujścia popłynąć promem do Istad, jeszcze jednym autobusem dojechać do Smygehamn i tam przemknąć na cypelek Smygehuk i rozpocząć kolejną kilkumiesięczną wędrówkę. Trzymajcie kciuki, życzcie powodzenia, a ja myślę, że będę mieć wspaniałe lato. Do zobaczenia na szlaku.